Kokluyormuş sadece. Korkma. Kucakla kovasını. Dokun. Kasva. Ne değiller kızım? Ne değiller? Bak kızım o benim. Ha bak abaya bakalım hadi. Ha abaya bak. Hiç korkma. Ha. 10 sene sonra olsa bu kokuyu bilir işte. Yani. Tamam. Zobaczcie tego słodziaka. Ujo. Evet oluyor adamlar. Orijinal bilgisi gibi daye. Çok tatlıca. Bizde karşısında neydi genelde söylerler de. Teşekkür ederiz. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Dzisiaj mamy dla Was odcinek specjalny, co mogliście już stwierdzić po tych wstępnych klipach. Jestem właśnie na wsi Insuju, która jest od razu na wjeździe do Burdur. I jesteśmy tutaj dzisiaj dlatego, że odbywa się tutaj festiwal charakterystyczny właśnie tutaj dla regionu Burdur i Antalii. Ten region tak naprawdę nazywa się Teke Yöresi i słuchajcie, co roku odbywa się tutaj festiwal, na którym jest odtwarzane Yörük Göçü, czyli jest pokazana taka symboliczna wędrówka ludu koczowniczego, który właśnie nazywa się Yörük. Yörük to są dawni tureccy pasterze, którzy mieszkali właśnie tutaj w tym regionie i no, w związku z tym, że tutaj akurat takie jest położenie geograficzne, że mamy gorące latem, suche niziny, otoczone wysokimi górami Taurus, no to kiedyś żyjący tutaj pasterze zimą żyli sobie właśnie tutaj na tych nizinach, bo w górach było za zimno, było za dużo śniegu, ale później latem robiło się na tych nizinach za gorąco, za sucho, więc z całą swoją trzodą, wielbłądami, końmi, kozami, owcami, z namiotami z koziej wełny i z całym tym ekwipunkiem wędrowali w góry Taurus właśnie i tam żyli sobie przez lato na tych wyżynach, na Jajla. I oczywiście teraz już to wszystko się nie odbywa, ale po to, żeby młodsze pokolenie wiedziało, jak kiedyś to koczownicze życie tutaj wyglądało, to właśnie co roku organizowany jest festiwal i to wszystko jest tutaj odtwarzane, tak symbolicznie pokazywane. Można zobaczyć tradycyjne stroje i stąd właśnie też te wielbłądy, które widzieliście. Także teraz zobaczycie, jak wyglądał cały przemarsz, cały ten pokaz wędrówki, a później zobaczymy, co tutaj dalej będzie na tym festiwalu. Także zobaczcie, jak to wyglądało do tej pory.
Anadolu Yörük Şenliği'ne Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasının bulunduğu İn suyuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Festiwal trwał 3 dni. Pierwszego dnia, tak jak widzieliście na początku, odbył się przemarsz przez miasto, a 2 kolejne dni już na terenie Insuju przy jaskiniach. I tutaj przede wszystkim mogliśmy zobaczyć tradycyjne stroje, ale też posłuchać tradycyjnej muzyki i zobaczyć tradycyjne tańce. Ale niestety właśnie dlatego, tak jak teraz słyszycie, nagrywam się dla Was później przy montażu, dlatego że ta muzyka grała wszędzie bardzo głośno, a jest objęta prawami autorskimi. I dlatego nie mogę użyć po prostu większości z tych oryginalnych klipów dźwiękowych, ale teraz Wam tu wszystko opowiem. Tutaj mogliśmy zajrzeć do tradycyjnego namiotu i zobaczyć różne elementy tradycyjnych strojów, ale też wystrój samego namiotu i to, jak to kiedyś się właśnie w nim żyło. Na terenie festiwalu było też dużo stoisk z rękodziełem i tutaj na przykład będziecie mogli zobaczyć, jak powstają różne regionalne tkaniny tkane ręcznie przy użyciu tradycyjnego kołowrotka. Zobaczcie, w taki sposób się robi tutaj te rzeczy. Wszystko ręcznie robione właśnie taką maszyną. Teşekkür ederim. Tak powstają właśnie tego typu rzeczy. Zobaczcie, tutaj panie robią. A w taki właśnie sposób powstaje jeden z regionalnych instrumentów o bardzo ciekawej nazwie dziura. I tak on właśnie brzmi, posłuchajcie. To jest jeden z regionalnych instrumentów tutaj, sipsi. Ayarlıyoruz bu şekilde. A to jest hort kabak, narzędzie dźwiękowe wykonywane z tykwy, które ma odstraszać dzikie zwierzęta, kiedy pasterze wypasają swoją trzodę. Kiedyś już Wam wspominałam, że Burdur słynie z lawendy, więc oczywiście nie mogło też zabraknąć różnych lawendowych wyrobów. Mamy tutaj mydełka, hydrolaty, tutaj nawet widzę wodę do żelazka lawendową i lawendową oranżadę. Oczywiście saszetki z suszoną lawendą do szafy, różne zestawy kosmetyków i lawendowe olejki. A tutaj ta kolejka stoi za lodami produkowanymi przez naszą regionalną mleczarnię. I ta mleczarnia produkuje oczywiście nie tylko lody, ale też ajran, jogurty. I my wzięliśmy na próbę oczywiście też lody lawendowe i cytrynowe. Powiem Wam, że były naprawdę przepyszne. Polecam. A tutaj jest stoisko z takimi chustkami typowymi dla tego regionu. Różne wzory. Evet. Jakoś ty. Kupujemy na pamiątkę. Hadi çek sen. Çekiyorum. Göster arkana. Bak arkaya. Ja też mam. Nagrać ci? Tak, z tyłu pokażę, czekaj. I co? Jak wyglądam w tej huście? Kolejną atrakcją była też oczywiście przejażdżka na wielbłądach, ale nie tylko, bo jak widzicie były też tutaj konie. Tak to wyglądało. No powiem Wam, że jest to ciekawe, ale jednak mi osobiście jest trochę żal tych zwierzaków, więc my na tą przejażdżkę się nie pokusiliśmy. Chcesz też? Nie. Podczas festiwalu można było też przyglądać się malowaniu obrazów przez liceum plastyczne. I tutaj możecie zobaczyć przykłady tych obrazów.
Przedstawiały one oczywiście życie koczowniczego ludu Jurek. Możecie zobaczyć różne tutaj sceny z życia, czy też oczywiście tradycyjne stroje. Naprawdę bardzo ładne są te obrazy. Uważam, że ogromny talent mają uczniowie tego liceum. A tutaj możecie zobaczyć fragment jednego z występów i chciałam pokazać Wam akurat ten, bo tutaj tańczą uczniowie z Nurego szkoły. I skoro wspomniałam Wam już o tym, że cały festiwal odbywał się na terenie Insuju przy jaskiniach, no to chciałam Wam oczywiście pokazać też te jaskinie. No to wchodzimy teraz do środka razem. Ta jaskinia Insuju to jest pierwsza jaskinia w Turcji, która została otwarta do zwiedzania dla turystów już w 1965 roku. No i powiem Wam, że kawałek tutaj trzeba chodzić. Trzeba też uważać, jest ślisko. Kapie tutaj cały czas woda. I jest zdecydowanie chłodniej niż na zewnątrz. I dotarliśmy do końca. Jak tutaj byłam pierwszy raz, kiedy? 15 lat temu, to tutaj była woda. Teraz nie ma. A woda tam była tak czysta, że tak patrząc gołym okiem w ogóle nie było jej widać. Trzeba było rzucić kamieniem, żeby woda zaczęła się ruszać, dopiero wtedy było można ją zauważyć. Dosłownie przezroczysta, no ale niestety przez lata wyschło tam to źródełko. Tat almak amacıyla gezmenizi diliyoruz. Tutaj jak słyszycie też w tle z głośników puszczony Antalya'nın jest güneşinden opis bululanları tych serinlemek jaskiń. için Zobaczcie, widać jak davet ediyoruz. kapie woda cały czas. Zobaczcie, tutaj wszystko naprawdę jest ładnie oświetlone, ale pamiętam, że jak przyjechała tutaj moja mama z moją ciocią, już chyba jakieś 10 lat temu, no to oczywiście też zabraliśmy je tutaj, żeby tę jaskinię pokazać. No i tak chodzimy, zwiedzamy, a ciocia mówi, co tutaj tak ciemno? No ja rozumiem, że jaskinia, no ale no chociaż trochę jaśniej mogłoby być, przecież ja nie widzę nawet pod nogami, jak mam chodzić. Patrzymy na ciocię, a ciocia ma ubrane okulary przeciwsłoneczne. Pozdrawiamy tutaj ciocię serdecznie. Jak widzieliście, dużo było różnych atrakcji podczas całego festiwalu i na koniec zjedliśmy jeszcze świeże gözleme z nadzieniem z białego sera i pietruszki. Było oczywiście przepyszne. Mam nadzieję, że podobała Wam się relacja z tego festiwalu i do zobaczenia w następnym vlogu już niedługo. Görüşürüz!